przepięknych okolicznościach przyrody zrobimy następny test. Mam tutaj kałkan. Znacie go? To ten mój standardowy stary kałkan. Bojówka najbardziej podstawowa i mam tu szablę ostrzoną. Jest ostra. Specjalnie na dzisiejszą okazję ją naostrzyłem, co zresztą powinno być widać. Z grubsza. Jest ostra. I dziś będziemy sprawdzali, jak szabla radzi sobie z kałkanem, a właściwie jak kałkan radzi sobie z szablą. Na ile jest odporny, na ile legendy, które gdzieś tam widać na miniaturach, są zgodne z prawdą, na ile to wymysły. Porąbiemy sobie trochę kałkan, ale nie ten. Mam specjalnie przygotowany taki, który warto poświęcić dla nauki. Specjalnie przygotowany preparat, żeby nie stracić ręki. I na tym kałkanie będziemy sprawdzali, jak się zachowuje ta konstrukcja w styku z takim żelazem. Idziemy. Nie było ich ręka. Strzona szabla, wiklinowy kosz, sporo cięć, naprawdę na twardym podłożu i moim zdaniem nie da się przerąbać tego kosza. Chcesz powiedzieć coś więcej? Nie, ale poproszę Norberta, żeby coś powiedział. Bardzo fajny przykład, bo parę lat temu jak robiłem tego typu kałkan, to testowaliśmy go tylko na po prostu strzały z łuku, tak? Na jego odporność na strzały z łuku. Nigdy nie miałem okazji przeprowadzić testu szablą, bo trochę było mi, prawdę mówiąc, szkoda. A tu akurat taka fajna okazja się trafiła i na przykład jeśli chodzi o strzały z łuku, no to właśnie tak jak tutaj widać, też było strzelane, że taka strzała no to generalnie przerywa 1 do 3 nitek mniej więcej. Ja w swoim kałkanie naliczyłem tych połączeń 16 000, więc 3 nitki czy 2 nitki to trochę jeszcze mało, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tym bardziej, że kałkan jest robiony w taki sposób, że rozcięcie nawet tych nitek tu na pręcie nie spowoduje rozejście, ponieważ jakby pręt jest do pręta przyszywany, jakby nitka jest podszywana pod nitkę i w związku z tym trochę jak szycie ręczne, prawda, w skórze, tak, że po prostu z maszyny wystarczy tą nitkę jedną przeciąć i to się wszystko rozejdzie, a w szyciu ręcznym po prostu to się będzie cały czas trzymało kupy, więc tutaj właśnie to w ogóle strzały z łuku to w ogóle nic nie robią, a tu właśnie bardzo fajnie, bo można było sobie tak przetestować kawałek właśnie takiej tarczy. No i mniej więcej tak jak się spodziewałem, no, powierzchniowe cięcia
Tu jest na przykład takie cięcie powierzchniowe mamy, tak? No to tutaj mamy, powiedzmy, tutaj 3 nitki, tu 2, tu 3, tak? Na pojedynczych prętach. No to znowu tak jakby dostał 3 strzały z łuku. Tak. Czyli niewiele. Nie narusza to w żaden sposób tej struktury. No bo jeszcze pozostałe nitki trzymają, tak? Tutaj najpoważniejsze uderzenie, no to tutaj, tu jest bardzo ładnie, ale tego też się jakby no spodziewałem, że najgorsze dla tarczy to będzie to cięcie jakby Takie w rand, prostopadłe, prawda? No bo tak, rand tak. to jest jakby przełupywanie, bo to wchodzimy automatycznie, jakby nie przerywamy nitek, tylko wchodzimy jakby między. No między- też obciążenie mechaniczne jest ogromne. Nie? No, Bo tak, to no raz, że wchodzimy zaparte nie, tak. nie było amortyzowane, dwa, Tak, że tam w dodatkowo. zasadzie pręty nie wytrzymały mechaniczne, one się złamały. nie? Dodatkowo no tu jeszcze brakuje takiego na przykład pręta okalającego, bo na przykład każdy kałkan no, miał jeszcze taką jakby pod tą skórą, tak? Pod tą skórą jeszcze zawsze była taka listwa wykańczająca, więc też jeszcze musiałoby przez tą listwę przejść, co też dodatkowym jest jakimś tam oporem. Ja w swoim jednym kałkanie wprowadziłem drut stalowy, taki na wypadek właśnie czegoś takiego, więc jakby ktoś się bardzo chciał zabezpieczyć, to myślę, że taśma czy drut stalowy wprowadzony, czy takie lekkie, delikatne okucie tego pręta, no to spowodowałoby duże zwiększenie tej wytrzymałości. W oryginałach no to się nie spotkałem z tym, zresztą nie zawsze też widać, no bo jeżeli skóra się zachowała, to nie bardzo widać też do końca co jest pod spodem. No generalnie nie spotkałem się z tym, żeby tam ktoś jakiś metal wkładał, no ale można byłoby tak zrobić, co by było bardzo skuteczne. No i tutaj tak mniej więcej jak się spodziewałem, no to tu są akurat przecięte bardzo ładnie trzy pręty. Oczywiście no to nie degraduje, tak, no bo to mamy taką małą fragment tylko tarczy. No to wyobraźmy sobie Weszłoby to, w tej większej, tak. no to byśmy mieli tylko tu ubytek tych trzech prętów, reszta tarczy nadaje się cały czas jakby do obrony. Także no generalnie jeśli brać pod uwagę no prostotę wykonania i taniość materiałów, tak, że jest to po prostu kawałek jakiegoś patyka owinięty tak. jakąś nitką, no to jest to bardzo tani i żywotny i odporny produkt. Tutaj bardzo fajnie też takie cięcie ściągające nitkę. Akurat to jest na tym zewnętrznym pręcie, ale tu świetne też jest tutaj, bo tutaj Może do kamery pokażmy. tak, bo tu Zrobimy niewiele zostało, ale no to dalej się nie rozejdzie, tak? No, Mnóstwo bo tu- kałkanów się zachowało z takim innym rantem, że nić jest inna. Prawdopodobnie one były naprawiane w ten sposób. Część była usunięta, Tak. dołożona nowa. No tu właśnie naprawianie tak, Tak. jak właśnie znowu z szyciem ręcznym. Po maszynie nie naprawi się, znaczy jest problem z naprawieniem czegokolwiek po maszynie. Natomiast właśnie tutaj wymiana jakiegoś fragmentu. Ja też widziałem taki kałkan, to chyba gdzieś tam z Litwy przyjechał, nie z Litwy, gdzieś z Ukrainy chyba. Taki, który w ogóle miał cały fragment Przy tej innej tak. czerwonej nitki, gdzie wszędzie żeby było normalnie, a fragment taki był, że cały taki plac z czerwonej nitki i prawdopodobnie mogło to być jakieś właśnie uzupełnienie, naprawa, że nie mieli akurat nitki w tym W gruncie kolorze. rzeczy kolor nici nie ma nic do rzeczy, nie? Ważne, żeby no one tak, były no, wytrzymałe. to znaczy on był dekoracyjny, więc w tym przypadku no to ten co robił, no to miało dla niego znaczenie, ale ten co naprawiał, no Tak. to chodziło tylko o naprawę, no może tak, nie miał tamtego koloru. Zresztą z jedwabiem to jest w ogóle bardzo duży problem, bo jak się kupi kłębek czerwonej nitki, a potem się kupi drugi kłębek czerwonej nitki, to te dwa kłębki nie będą miały tego samego bardzo koloru często tak nigdy. jest, tak. Więc no to już trzeba mieć wyjściowo ten produkt, że tak powiem, w odpowiednich ilościach. Jedno zauważyłem, co może trochę nas naprowadzić na to, co widzimy na miniaturach. Mechanicznie nie wytrzymało umbo, a w zasadzie deska, która jest pod spodem, ona pękła wzdłuż słojów. No tak, tylko że ona Tylko, pękła, że ona bo jest ona w się środku, chroniona tak, w tej tak, chwili. tak. Gdyby I to- była chroniona metalem, Prawdopodobnie nic by jej się nie stało, a nawet gdyby była pęknięta pod metalem, to też nie wpływa to to na nie, na nie działanie degraduje, bo to kosza, wszystko tak. tu jakby się trzyma. Ten Tak. pręt jest przywiązany do tego, ale jest potem jakby złączony z Tak. tym, który trzymany jest Tak, dalej, tak, więc tak. to generalnie jeszcze ten metal na górze, on cały czas by chronił, także no długo można się taką tarczą bronić i przed szablą, i przed strzałami. No chyba, że nie trafi w tarczę, tylko w nas. No to już gorzej, nie? Ale generalnie tarcza nadal wytrzyma. Takie wnioski. Szabla była ostrzona. To było widać. Serdeczne dzięki, Norbert. No to znaczy Gruncie ja rzeczy- zawsze uważałem, że jest to po prostu no, rzecz genialna. No, przede wszystkim w wersji tej bojowej, że to jest genialność, jest po prostu taniość, prostota
prostota i taniość wykonania. Tak, do tego jeszcze ogromna możliwości funkcjonalność. mechaniczne, tak, tak. Tak. Także fajnie, że poświęciłeś ten kawałek tarczy. Wiesz, Bardzo mi przykro, Nie, to ale to fajne. tak, ale bo to wiemy, zawsze wiemy byłem więcej, wiemy więcej, no czasem trzeba coś takiego zrobić. Ja się bardzo cieszę, że udało się przeprowadzić. Wielkie dzięki Jackowi, który użyczył nam ramienia. Dzięki serdeczne. Super. Wiemy coś więcej, mam nadzieję, że wy, którzy oglądacie ten film, czegoś się nauczyliście. Norbert Kopczyński, w gruncie rzeczy człowiek, który mnie zainspirował do tego, żeby robić kałkany. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jedziemy. Co to było? Które to? Tutaj, tak? Nie wiadomo. Norbert, daj do kamery. No, ale to już jest To jest tak, ekstremalne. na totalnym zaparciu, nie? To jest ta jakby Tak. sytuacja ekstremalna i z podparciem, Tak. bo tu jakby ręka, Tak, no to tak. zawsze Zawsze jest też amortyzacja, troszeczkę jakby dokładnie. obniży. Mhm. No to jest i tak tylko 3 pręty. Cały czas, nie? To Więc tak jeszcze żyje kurczę, cały tam. Ale ten, ciekawie to cała szabla się odbija. Poka, aż se spróbuję, wiesz. Po prostu czujesz jak ona tak, wiesz, chodzi i za chwilę, wiesz, lekko odbija, nie? Aż se muszę tak. Teraz by trzeba zobaczyć, żeby to był ten. Które miejsce będziesz ściągał. No, to jest ustalone, to już to. Medytuję. Czy to jest w kadrze? No, trochę jeszcze w lewo. On już jest bardzo mocno zmęczony. I to prostopadłe cięcie już ten, nie? Ale z każdym cięciem cały czas jeszcze daje radę. Tam Można by jeszcze się dużo jeszcze zostało. Można by się nim jeszcze spokojnie osłonić, nie? Gdzieś tam tym No musimy bumbem. proporcje tamtego brać. Jeszcze mamy dużo Tak. tego. No ale tutaj przeszło 3,5 No ale pręta. to są te ekstremalne Tak, cięcia. tak. 3,5 pręta wysuszonej wikliny, nie? Byś miał wjechane dotąd, nie? Tak. To jeszcze sporo Ale tu zostało. jeszcze byłby problem, Jeszcze, bo jest skóra. tak, jest skóra, jeszcze To by jest tak taki głęboko nie wykończeniowy, bo weszło. jeszcze jest taka listwa wykończeniowa i to jest często, bo jak na przykład jest bambus, to jest wzięta z tą skórą. Tak. Że to nie jest ten jakby rdzeń bambusa, tylko to jest z tą częścią, tą Czyli max mamy Chcesz cięcie. sobie spróbować? No bo pewnie. myślę, że jedyna okazja. nie będzie w najbliższym czasie. Ej, tu się teraz ładnie trzyma. On się ładnie tutaj jest za ten. Masz akurat dobre miejsce. Zasłaniasz. Albo Łuki przestaw kamerę. O, bardzo. Teraz to już nie wiadomo gdzie, bo ale To, co chyba jest tu gdzieś złamane, się zagięło. tutaj, nie? No i teraz na przykład już jakby ponieważ te były naruszone, te elementy były naruszone, to już się nie przeciął, Tak, tylko już się załamał. się załamał nie? To na już- tych naruszonych już Ale elementach. cały czas kurczę w zasadzie Ale cały czas zasłania się przed nadaje. cięciem, nie? Cały czas. Takie jakieś tam Tak, historie, tak, to cały czas. Te to już w ogóle na nim nie będą robiły Nie. wrażenia. Nie. O, bo to, właśnie chodziło o takie mi cięcia, Tak, nie? takie Że przeciągające. On się przeciągające. przetną te nici, ale można je Ale wymienić. to się wszystko trzyma, Tak, to się nie, tak. nie rozejdzie. Tak. Także to właśnie takie ten. No długo można. Tak, mocna Podziałać. konstrukcja naprawdę. I nawet zobacz, popękały, bo tu kolejne pęknięcie, Co prawda to jest iglaste drewno, to też nie Tak. powinno takie być, nie? Powinno być liściaste, włókniste drewno, więc ono wtedy Znaczy, by ja też się inaczej spotkałem jeszcze, pracowało. że jest dosyć duży tutaj ta dziura w środku. Taki otwór jest dosyć spory też w środku.
prawdopodobnie to też troszeczkę jakby powoduje, że tam jest no mniej wrażliwe ewentualnie na jakieś. Możliwe, nie? Że to jednak pierścień to inaczej odciąży. pracuje. Ty jesteś mechanikiem, to ty możesz powiedzieć coś więcej. na ten Wiesz co, temat. wyłączyłem się po prostu. Miałem ci to policzyć, ale nie miałem czasu. Policzymy, przyjdzie czas. No to tyle. Popracowaliśmy nad tym. Szabla ostra. Myślę, że nadal. Chyba jeszcze gdzieś tu mam preparaty. Mam. Szabla wciąż ostra. Tak działa kałkan.